logo termika, pod spodem napis Cieszyn, typ R6. Włączyłem teraz grzejnik i świeci tutaj żaróweczka, natomiast ten grzejnik nie grzeje. I ten grzejnik różni się oczywiście kolorystyką. Fajnie wyglądają razem te trzy grzejniki. Teraz powinienem być w stanie tutaj całą tę podstawę grzejnika wyjąć z obudowy. Oj, tutaj bardzo widać tą popękaną izolację. Zobaczcie, tutaj w ogóle wychodzą druty. Cała ta guma już sparciała, zesztywniała i z nich odpada. Wszystko to się w środku kruszy, tutaj już widać. Nie nadaje się ten przewód do ponownego użycia. Bardzo mi przykro. Tutaj tę część mamy już dosyć ładnie wyczyszczoną. Praktycznie można by go już montować, no ale musimy tutaj jeszcze przymocować ten przewód zasilający. No dobrze, przewody mam już tutaj połączone do kostki, do korpusu. Chciałbym jeszcze tylko sprawdzić, czy dobrze wykonałem te wszystkie połączenia. Dotykam tutaj we wtyczce do tego styku od przewodu ochronnego. Dotykam tutaj, tak. Włączę teraz zasilanie. Zapaliła się nam żaróweczka i słychać, jak pracuje spirala. No, nóżki mam już ponownie zamontowane. Wygląda to całkiem fajnie. Włączam zasilanie, zapaliło się światełko. Ja zaraz przygaszę tutaj trochę światło w warsztacie. I bardzo przyjemnie tutaj dmucha ciepłe powietrze. Grzejniki typu R6. Obydwa z oświetleniem. Cześć! W tym dzisiejszym, myślę, że bardzo krótkim odcinku chciałbym Was zaprosić na króciutki przegląd, a właściwie to chyba głównie czyszczenie tego polskiego grzejnika elektrycznego z cieszyńskiej fabryki sprzętu elektrogrzejnego Termika. To jest model R6. Myślę, że pochodzący gdzieś z drugiej połowy czy z końca lat 60. Ten odcinek nagrywam podczas przygotowania tego i innych grzejników na wystawę w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, prezentowaną od 6 grudnia 25 do 13 stycznia 26 roku, ale myślę, że opublikuję ten odcinek już w czasie, kiedy wystawa będzie trwała i postaram się Wam pokazać także w tym odcinku kilka ujęć właśnie może z otwarcia wystawy, może już z czasu, kiedy te grzejniki były tam na niej prezentowane. To nie jest pierwszy grzejnik tego typu, który tutaj na kanale oglądaliśmy. Pozwólcie, że pokażę model, o którym jest już tutaj jeden z odcinków. O właśnie, to jest ten grzejnik praktycznie identyczny, różniący się tylko odcieniami kolorystycznymi, również typu R6, również z cieszyńskiej termiki, również prawdopodobnie gdzieś z końca lat 60. Nawet śmieszny, bo ma tutaj chyba jeszcze prawdopodobnie sygnaturę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tak mi się wydaje, choć nie jestem tego pewien. Niestety na tym grzejniku, który już tutaj kiedyś oglądaliśmy, brak jest oryginalnej tabliczki znamionowej, natomiast tutaj bardzo się z tego cieszę, ta tabliczka się zachowała. Nawet możemy, nawiasem mówiąc, od razu rzucić na nią okiem. Logo termika, pod spodem napis Cieszyn, typ R6. Prąd przemienny, napięcie 220 V, moc grzejnika 1000 W. Tutaj żadnej regulacji nie ma, nie ma nawet wyłącznika, po prostu podłączamy ten grzejnik do zasilania, on natychmiast zaczyna grzać. Tutaj jest numer seryjny i jest chyba 298 zł, jeżeli się nie mylę. To jest wszystko, żadnych innych. Tutaj jest jeszcze pierwszy znak jakości na górze na tym grzejniku naklejony. W sumie też fajna rzecz, ale nawiasem mówiąc też jeszcze go widać. Żadnych innych oznaczeń, żadnych przełączników, wyłączników, regulatorów tutaj na tym grzejniku nie ma. I on nie tylko grzeje, ale też świeci. Nie wiem, czy pamiętacie z odcinka o tym grzejniku. Pozwólcie, że ja ten grzejnik, który już tutaj kiedyś oglądaliśmy, na chwileczkę podłączę do zasilania. Zobaczcie. Włączyłem teraz grzejnik i świeci tutaj żaróweczka. Natomiast ten grzejnik nie grzeje. I nie jest to spowodowane jego wadą. Zrobiłem to umyślnie. Odłączyłem tutaj te spirale grzejne, które są podłączone równolegle z żarówką. Chodziło o to, żeby ten grzejnik podczas prezentacji na wystawie mógł gdzieś z boku w ciemniejszym miejscu stać i świecić jako taka prezentacja możliwości tego urządzenia. Natomiast ten grzejnik powinien być podłączony w cudzysłowie normalnie, czyli on powinien zarówno grzać, jak i świecić, o ile znajdująca się tutaj żarówka będzie sprawna. Przepraszam, wyłączę to na chwilkę. Nie wiem, czy pamiętacie z odcinka o tym grzejniku, tutaj w ogóle tej oprawki brakowało. Ja przyczepiłem, zamontowałem tutaj jakąś taką starą oprawkę pasującą od żyrandola.
Doprowadziłem do niej przewody, które nawiasem mówiąc muszę jeszcze taką termiczną osłonką tutaj zabezpieczyć, no ale w tym momencie ten grzejnik i tak nie grzeje. Być może ta współczesna żaróweczka LEDowa, którą tutaj zamontowałem, jest troszeczkę za mocna, a przede wszystkim emituje takie białe światło, natomiast widzę, że oryginalnie były tutaj wkręcone żarówki tego typu, jak w tym grzejniku, które pewnie świeciły troszeczkę słabiej i na taki bardzo żółty kolor, przypominający trochę barwę ognia. Musi to bardzo fajnie wyglądać, zresztą ten grzejnik też sobie za chwileczkę wypróbujemy. Mam nadzieję, że będę mógł Wam pokazać niedługo, jeżeli ten albo ten, a może oba grzejniki trafią na wystawę, będę mógł Wam pokazać w relacji, jak one tam wyglądają. I tutaj mogę Wam właśnie w uzupełnieniu pokazać kilka ujęć, które nagrałem tuż przed otwarciem wystawy 6 grudnia 2025 roku. Widać m.in. obydwa te nasze grzejniki Thermica R6, które mam tutaj na stole w warsztacie, chociaż akurat tutaj żaden z nich nie jest podłączony i nie świeci. Ale to też jeszcze nie są wszystkie grzejniki tego typu, które mam w kolekcji, aczkolwiek na razie oglądaliśmy tylko ten jeden. Bardzo proszę, tutaj mam kolejny grzejnik tego typu, również R6, również z zachowaną, tak jak w tym przypadku, tabliczką znamionową Thermica Cieszyn Made in Poland. Tego napisu na tej tabliczce nie ma. Typ R6, 220 V, 1000 W. No i tutaj jest jeszcze zgodność z polską normą. Na tej tabliczce jej też chyba nie ma. Norma z 1964 roku. Jest tutaj numer seryjny i chyba też 298 zł cena. Tak samo jak tutaj. I ten grzejnik różni się oczywiście kolorystyką. Fajnie wyglądają razem te trzy grzejniki. To nie jest przypadek, to nie jest zaniedbanie, że te obudowy są w różnych kolorach. Najczęściej, nie wiem czy zawsze, ale najczęściej one były montowane właśnie w takiej różnobarwnej mieszance, czy w różnych odcieniach tego samego koloru, tak jak tutaj pomarańczowy, żółty, tutaj szary, nie wiem, kremowy, ciemno-szary, jasny-szary, tutaj ciemno-brązowy, jasno-brązowy czy kremowy. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda i jak na ten koniec lat 60. były to jednak takie, można w cudzysłowie powiedzieć, wielobarwne, kolorowe i wesołe urządzenia, które w pewnym sensie też może mogły służyć jako ozdoba pomieszczenia, chociaż generalnie mają taki bardzo prosty, bardzo surowy design, przypominają takie urządzenia o charakterze przemysłowym. A może takie jakieś grzejniki, nie wiem, kolejowe, tramwajowe, ale one były przeznaczone do użytku domowego, do użytku biurowego i myślę, że bardzo fajnie się w tej roli sprawdzały. Tak jak wspomniałem, są to po prostu klasyczne grzejniki, nie są to termowentylatory, nie ma tutaj żadnego nawiewu powietrza, jest tylko umieszczona w dolnej części grzejnika spirala grzejna, no i powietrze nagrzewane przez tę spiralę zgodnie z zasadami fizyki unosiło się do góry, wylatywało przez te górne otwory w górnej części grzejnika, gdzie znajduje się taka kratownica, a tutaj powstawał niewielki ciąg, było w cudzysłowie zasysane chłodne powietrze, które po rozgrzaniu także unosiło się w górę. Przy tym grzejniku teraz tego funkcjonowania ogrzewania nie sprawdzimy, bo tak jak powiedziałem, specjalnie odłączone są te spiralki grzejne, on teraz służy tylko jako lampka. Może spróbujemy sprawdzić, jak będzie grzał ten grzejnik. Natomiast ten, który mam tutaj, jak widzicie, też wymaga wyczyszczenia. Ja go dopiero nie tak dawno znalazłem w starym garażu i on przede wszystkim nie ma tutaj oryginalnej wtyczki, ma, i to jest nawet ciekawe, starą przedwojenną, chyba jeszcze niemiecką wtyczkę zamontowaną. Widocznie kiedyś ta oryginalna uległa uszkodzeniu, ktoś zamontował taką, jaką akurat miał pod ręką. Także to trzeba będzie zmienić, bo tutaj nawet jest to zrobione w niebezpieczny sposób. Jest zastosowany tylko dwużyłowy przewód, a powinien to być przewód trzyżyłowy z przewodem ochronnym, tak jak to widać tutaj po tej wtyczce. Zresztą zaraz sobie sprawdzimy, na pewno tak jest to zrobione tutaj. Zaraz sobie sprawdzimy też tutaj, czy przewód ochronny podłączony jest też do obudowy tego grzejnika. Dobra, ja na razie, szkoda mi tych kolorowych grzejników odstawiać, ale na razie ten, który już na kanale oglądaliśmy, odstawiam. Ten, który jeszcze będziemy oglądać na kanale, też odstawiam, a my zajmiemy się dzisiaj czyszczeniem i szybkim przeglądem tego grzejnika. Nawiasem mówiąc, ten na razie na wystawę chyba nie wyjedzie, bo on wymaga porządnego sprawdzenia i wyczyszczenia, więc on zostaje u mnie w warsztacie i nim też także w trakcie trwania wystawy będziemy mogli się spokojnie zająć.
No dobrze, zostawiłem tutaj na razie ten grzejnik, który jest bohaterem naszego dzisiejszego odcinka. Jeszcze powiem Wam tylko szybciutko, że w Narodowym Archiwum Cyfrowym można zobaczyć zdjęcie z takiej starej wystawy sprzętu domowego, urządzeń gospodarstwa domowego z końca lat 60. I tam na tej starej ekspozycji widać tego samego typu grzejnik. Już nie pamiętam, to są chyba zdjęcia z 68 roku. Będzie to napisane, postaram się to zdjęcie tutaj wyświetlić i będzie tam także opis obok tego zdjęcia, możecie to tam obejrzeć. Więcej archiwalnych fotografii tych grzejników tego typu R6 chyba nie znalazłem. No to spróbujmy teraz ten grzejnik rozmontować. Jeżeli dobrze pamiętam, wystarczy odkręcić tutaj te 4 śrubki, które jednocześnie trzymają też nóżki i będziemy mogli wyjąć całą tę podstawę grzejnika razem ze spiralami. Nie musimy tak naprawdę demontować całej tej obudowy, nie musimy zdejmować tej kratownicy, która znajduje się na górze, tylko to wyczyścimy, ale demontaż całego tego grzejnika był pokazany w odcinku o tym brązowym modelu. Ja sobie postawiłem już ten grzejnik pionowo, no i teraz wezmę się za odkręcenie tutaj tych 4 śrubek. O, jedną śrubkę razem z nóżką mam już odkręconą. Druga śrubka, druga nóżka. I ostatnia nóżka ze śrubkami. Teraz powinienem być w stanie tutaj całą tę podstawę grzejnika wyjąć z obudowy. Została nam pusta obudowa, którą zaraz w środku odkurzymy. Tutaj nawiasem mówiąc jest jeszcze jakaś pieczątka. Zaraz zobaczymy, na pewno kontroli technicznej jeszcze sprawdzimy. Może będzie lepiej widoczna po wyczyszczeniu. W środku więcej żadnych oznaczeń nie widzę. Troszkę kurzu tutaj jest, ale w sumie w bardzo ładnym stanie jest ta obudowa. No tak, a tutaj na stole mamy teraz całą tę podstawę grzejnika. Mamy żaróweczkę, oprawkę, przewód. Tutaj mamy ceramiczne izolatory tworzące takie rusztowanie do nawinięcia spirali grzejnej. Też tutaj sporo brudu się zebrało. No i mamy tutaj podłączone do kostki przyłączeniowej przewody. Sprawdźmy sobie te połączenia, zaraz sprawdzimy to też miernikiem. Tutaj nawiasem mówiąc widzę, że izolacja zaczyna troszeczkę pękać, także to trzeba będzie zabezpieczyć. Może jakąś termokurczkę tutaj założymy, bo ona się wytarła i niebezpieczne byłoby, gdyby dotknęła ewentualnie tutaj do obudowy. Czyli mamy przewód zasilający, od niego odchodzą 2 przewody wchodzące tutaj do kostki przyłączeniowej i one są podłączone do tych granatowych przewodów idących do żarówki. Czyli w momencie włączenia wtyczki do gniazdka zaczyna być zasilana żarówka i od razu też ta spirala grzejna. Tutaj od kostki odchodzą też te 2 przewody, które łączą się z końcami spirali grzejnej. A tutaj mamy jeszcze jeden przewód wychodzący z przewodu zasilającego podłączony do korpusu tego grzejnika, czyli przewód ochronny. Tak, ten przewód chętnie bym, w ogóle tam widzę, że pęka też izolacja w środku, także to bym chętnie poprawił. Mam nadzieję, że myślę, że w ogóle skrócimy troszeczkę ten przewód, bo on najwyraźniej tutaj już od temperatury troszkę to wszystko popękało. Mam nadzieję, że jak go skrócimy, to ta izolacja będzie na tyle dobra, że nie trzeba będzie wymieniać całego tego przewodu. Spirala grzejna wygląda na to, że jest w dobrym stanie. Wyczyścimy to zaraz, ale koniecznie musimy odczepić ten przewód zasilający, bo to jest zbyt popękane. Tutaj na jednym z tych przewodów w ogóle izolacja jest popękana. Ojej, na drugim też, zobaczcie. Może zrobię zbliżenie. Oj, tutaj bardzo widać tą popękaną izolację. Zobaczcie, tutaj w ogóle wychodzą druty, gołe druty z tego przewodu zasilającego. Ten drugi przewód też ma w wielu miejscach popękaną izolację. Wcale nie jest powiedziane, że po podłączeniu tego
do zasilania. Tutaj od razu by się nie zrobiło zwarcie, jeżeli tutaj gdzieś te przewody do siebie dotykają. Także to jest też taka nauczka, czy w każdym razie prezentacja, żeby takich urządzeń nawet pozornie w ładnym stanie, bo ten grzejnik wygląda całkiem ładnie, absolutnie nie podłączać do zasilania bez ich wcześniejszego dokładnego przeglądu. Tutaj po prostu te przewody się normalnie rozchodzą. Cała ta guma już sparciała, zesztywniała i z nich odpada. No, a jeżeli będzie taka potrzeba, to w ogóle cały ten przewód wymienimy, chociaż no szkoda byłoby, bo jest tutaj fajna, oryginalna wtyczka. Może go dosyć mocno skrócimy. Zobaczymy. Przypuszczam, że tutaj jest ta izolacja najbardziej uszkodzona, bo tutaj jest jednak najcieplej, mimo że jest to położone na dole z tej spirali, a całe to ciepło idzie jednak do góry, no ale tutaj też robi się ciepło, obudowa się nagrzewa. Mam nadzieję, że w dalsze fragmenty tego przewodu będą w takim stanie, że będziemy mogli go jeszcze wykorzystać, ale na razie odkręcam ten przewód tutaj od kostki przyłączeniowej. To w ten sposób nie może zostać. Może sobie w ogóle na razie odłączę tę kostkę, będzie wygodniej. No, ten już mam wyjęty. Ten mam już wyjęty. Odłączę też ten przewodzik podłączony tutaj do korpusu grzejnika. No, czyli jednak poza czyszczeniem jest tutaj co robić też przy tym urządzeniu. Musimy jeszcze też poluzować tutaj tę klamerkę trzymającą przewód i odgiętkę przewodu. Tutaj nakrętkę z drugiej strony mam odkręconą. No to też trzeba będzie troszkę wyczyścić z rdzy wszystkie te śrubki. Ok. No i mamy teraz faktycznie już tutaj cały ten przewód odłączony. Patrzę też od razu, jak wyglądają te przewody idące do żaróweczki, ale one są w porządku. Tutaj nigdzie izolacja nie jest popękana. Powinno być ok. Tutaj wszystkie te przewody idące do spirali grzejnej są ok. Zaraz to wyczyścimy, natomiast nie ok jest ten przewód zasilający. Może jeszcze raz tutaj będzie to widać. Chwileczkę. O, myślę, że teraz powinno być to dobrze widoczne. Zobaczcie, tutaj kompletnie pozłaziła. To wygląda w ogóle jak w urządzeniach z lat międzywojennych. Popękała, pozłaziła izolacja. No są po prostu... Wystają tutaj po prostu druty z tego przewodu ochronnego. Też to wszystko schodzi. Wszystko to jest do obcięcia, do wyrzucenia ta końcówka przewodu. Zobaczymy zaraz, jak będzie tutaj dalej. Ja ten przewód na razie obcinam. Co najmniej tyle, aż do momentu, w którym on... O, wszystko to się kruszy w środku. Wszystko to się w środku kruszy, tutaj już widać. Nie nadaje się ten przewód do ponownego użycia. Bardzo mi przykro. Fajna wtyczka od starego, oryginalnego przewodu. Ale zobaczcie, wszystkie te przewody w środku totalnie się kruszą, rozsypują, wyłażą z nich druty. No trafiliśmy na jakiejś wyjątkowo marnej jakości przewód. To się wszystko tutaj kruszy praktycznie. Pewnie dopóki to nie jest przecięte i rozłożone jakoś tam, to się te przewodziki w środku trzymają, ale to się wszystko po prostu tutaj rozsypuje. Używanie tego przewodu jest absolutnie wykluczone. Szkoda. Szkoda, bo wyglądał on z zewnątrz naprawdę fajnie i no i przede wszystkim mieliśmy tę oryginalną wtyczkę, no ale nie ma co, nie jesteśmy w stanie tego przewodu użyć, trzeba to wyrzucić. O, tutaj jeszcze raz pokażę Wam ten przewód, który z zewnątrz wygląda naprawdę ładnie. Jeszcze jakbym go wyczyścił, to wyglądałby praktycznie jak nowy. W środku cała ta izolacja się kompletnie kruszy. Nie będę już go nawet dalej obcinał, bo to chyba nie ma sensu. O, tutaj obcinam też. Wszystko w środku się kruszy. To się po prostu rozsypuje. Wyjątkowo marnej jakości izolacja. No, też trzeba wziąć pod uwagę, że jest to urządzenie z końca lat 60., ale przyznaję, że w wielu urządzeniach z tego czasu przewody są w znacznie lepszym stanie. Tak bardzo zniszczonego przewodu
rozsypującego się przewodu. Przyznaję, że w urządzeniach z lat 60. nie widziałem, raczej powiedziałbym, że na pierwszy rzut oka, że byłby to przewód z okresu międzywojennego, gdybym zobaczył, że jest w takim stanie. Dobra, ja to w ogóle wyrzucam tę wtyczkę też, bo nie daj Boże gdzieś to będzie leżało i będę próbował to do czegoś wykorzystać. To się kompletnie do niczego nie nadaje. Ok, tutaj mam nowy, gumowy, 3-żyłowy przewód, który wykorzystamy przy tym grzejniku. Tamten odłożyłem sobie, nie wyrzuciłem go jednak, ale odłożyłem do takiej skrzyneczki, w której zbieram stare polskie wtyczki, bo chcę zrobić taką gablotkę z polskimi wtyczkami różnych typów i z różnych lat. Tamta wtyczka się do tego jeszcze przyda, ale na pewno nie będzie mogło być to wykorzystywane w żadnym urządzeniu, czyli jeszcze raz podkreślam, nauczka, nawet jeżeli jakieś urządzenie wygląda w miarę ładnie, tak jak ten grzejnik, absolutnie bez przeglądu takiego urządzenia nie podłączamy go. Tutaj bardzo prawdopodobne, że podłączenie tego grzejnika spowodowałoby zwarcie. Być może nawet on by działał, bo dopóki tam nie ruszyliśmy tych przewodów, one jakoś w miarę się trzymały i być może nawet licho, bo licho, ale były od siebie odizolowane. Natomiast w momencie, jak zaczęliśmy to tutaj już oglądać, ta izolacja rozsypała się do reszty. Nawet dobrze oczywiście, że się rozsypała. I no w każdym razie użytkowanie tego pozornie ładnego grzejnika byłoby po prostu bardzo niebezpieczne i prędzej czy później doprowadziłoby do zwarcia, a być może nawet do porażenia użytkownika takiego grzejnika. Natomiast my zamontujemy tutaj taki współczesny przewód, który często używam właśnie do jakichś grzejników czy do odkurzaczy. Myślę, że no nie musi być długi, ale gdzieś taki metrowy kawałek sobie tutaj do tego grzejnika zamontujemy. Długi nie musi być, bo im dłuższy przewód, tym trudniej później to wszystko przechowywać, bo trzeba go gdzieś tutaj zwijać. Ale o taki kawałek, ten oryginalny przewód też wcale nie był tutaj chyba dużo dłuższy niż metr, jakieś 1,5 metra może miał. Tyle w zupełności wystarczy, także ja ten przewód, może tutaj obcinam. Zaraz go przygotuję, podłączymy go z jednej strony do grzejnika, z drugiej strony założymy wtyczkę, no niestety współczesną, bo starej, zresztą zaraz jeszcze sprawdzę, ale raczej na razie założymy tutaj po prostu porządną, współczesną wtyczkę, żeby to jednak przede wszystkim bezpiecznie działało. Tutaj mam taką współczesną kątową wtyczkę z wejściem na kołek od przewodu ochronnego. Tutaj jedyne co to ta odgiętka przewodu może być troszeczkę za wąska do tego mojego bardzo grubego przewodu, ale zobaczymy, może jednak uda się go tutaj wmontować. Także zaraz sobie tę wtyczkę zamontujemy. Może kiedyś, jak znajdę taki przewód z taką wtyczką, jak oryginalnie się tutaj znajdowała, przewód w dobrym stanie, to może go tutaj ponownie wtedy wymienimy. Ale na razie, zwłaszcza jeżeli miałoby dojść do jakiejś prezentacji tego grzejnika w ramach wystawy, niech to wszystko bezpiecznie działa. Wtyczkę mam już rozmontowaną. Do tych kołków podłączymy ten brązowy i niebieski przewód, a do tego otworu na kołek od przewodu ochronnego podłączymy ten żółto-zielony przewodzik. Zaraz zobaczę, ile ja ich tutaj będę potrzebował. Tutaj przewody mam już przygotowane, zaraz je sobie podłączę tutaj do tych kołków. Tutaj z jednej strony naszą współczesną wtyczkę mamy już zamontowaną na przewód. Tak jak się obawiałem, niestety ten przewód jest za gruby i nie weszła mi tutaj ta odgiętka chroniąca przewód na wejściu do wtyczki, ale to urządzenie nie jest bardzo często używane, nie ma tutaj wielkiego niebezpieczeństwa, że podczas ciągłego włączania, wyłączania gdzieś ten przewód tutaj się przetrze, także może to w ten sposób zostać. A teraz podłączymy ten przewód tutaj z drugiej strony do kostki i tę wewnętrzną żółto-zieloną żyłę od przewód ochronny podłączymy tutaj do korpusu tego urządzenia. Tylko najpierw oczywiście chciałbym to wszystko wyczyścić. Przyniosę sobie odkurzacz i wyczyścimy to z kurzu i brudu. Mam już tutaj odkurzacz i możemy czyścić.
Tutaj tę część mamy już dosyć ładnie wyczyszczoną. Wyczyściłem też żaróweczkę, ona nawiasem mówiąc, tak jak patrzę, wygląda na sprawną. Chyba nie jest przepalona, zaraz to sprawdzimy. 220 V, 15 W i nie jestem pewien, czy to nie jest data 1.71, tak jakby z 71 roku, jak najbardziej możliwe. Nawet jeżeli była fabrycznie zamontowana, to ten grzejnik może pochodzić jeszcze z 71 roku, a może była wymieniana. Dobra, żaróweczkę na razie odkładam, a skoro już mamy to rozmontowane, to wyczyśćmy od razu też całą tę obudowę. Zwłaszcza od wewnątrz zaraz poczyszczę, bo od zewnątrz jeszcze później będziemy mieli możliwość czyszczenia tej obudowy. No od wewnątrz już nie, jak zmontujemy to urządzenie. Tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, jest jakiś napis na tej obudowie w środku, jakaś pieczątka, ale przyznaję, że ja dobrze nie widzę, co tutaj jest napisane. Pewnie jakaś kontrola techniczna. O, tutaj myślę, że zwłaszcza, że ten grzejnik fajnie wygląda rozłożony na części na stole. Praktycznie można by go już montować, no ale musimy tutaj jeszcze przymocować ten przewód zasilający. Tutaj nawiasem mówiąc zapomniałem, że ta żyła ochronna jest taka dosyć długa. Musiałem tu zdjąć dość sporo tej gumowej czarnej izolacji, a to mi tak o jakieś, nie wiem, 6-7 cm skróciło cały ten przewód. Mogłem to uwzględnić, jak go docinałem, ale on i tak jest wystarczająco długi, także nie ma problemu. Tutaj te końcóweczki przewodów troszeczkę podcynowałem, żeby one się nie rozłaziły i możemy je tutaj teraz połączyć. Dobra, one się tam trzymają. Teraz połączymy ten przewód tutaj z korpusem grzejnika. O, przewody mam już tutaj zamontowane i dokręcam klamerkę trzymającą cały ten przewód zasilający i chroniącą go przed wyrwaniem. Myślę, że to już jest wystarczająco mocno. Nie ma go co tak bardzo zgniatać. No i pozostało nam jeszcze wkręcić tutaj żaróweczkę. Jeszcze tylko zrobimy zaraz miernikiem test, czy te połączenia są prawidłowo wykonane. Chciałbym jeszcze tylko sprawdzić, czy dobrze wykonałem te wszystkie połączenia. Dotykam tutaj we wtyczce do tego styku od przewodu ochronnego. Dotykam tutaj, tak. Dotykam tutaj w kostce, nie mamy. Tutaj nie mamy, ok. Do spirali grzejnej dotykam, nie mamy. No to teraz dotykam do tych kołków wtyczki. Sprawdzam tutaj w kostce. Tutaj mamy połączenie, tu też będziemy mieć, bo mamy połączenie przez całą tę spiralę. Momencik. Sprawdźmy teraz ten drugi. Tak. Tak. Tutaj do spirali dotykam. Mamy, a sprawdzę jeszcze, czy na obudowę tego grzejnika nie mamy gdzieś połączenia. Nie mamy. Tutaj dotykam. Nie mamy. Na spiralę mamy. I tutaj na spiralę mamy. No dobra. Możemy spróbować podłączyć ten grzejnik. No dobrze, to możemy zrobić test tego elementu grzejnego. Podłączę teraz ten przewód do zasilania, tylko pamiętamy, niczego tutaj nie dotykamy. Włączę teraz zasilanie. Zapaliła się nam żaróweczka i słychać, jak pracuje spirala. I czuć już tutaj, czuję na twarzy, wylatujące cieplutkie powietrze. Dobra, nie będę tego długo w ten sposób trzymał. Włączymy to na dłużej, jak będzie już cała ta spirala zamontowana ponownie w obudowie tego grzejnika. Ale sprawdziliśmy też, że zapaliła się żaróweczka. No dobrze, to myślę, że możemy teraz cały ten element grzejny zamocować w naszej obudowie. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam, czy to było żaróweczką w tą stronę, czy w tą stronę. Czy ten napis był tu bliżej mnie, czy bliżej kamery, ale nie ma to znaczenia, bo ta obudowa jest z obu stron symetryczna, więc i tak powinno to wejść. Ważne, żeby pokrywały nam się tutaj te otwory montażowe na śruby i do przykręcenia nóżek. I chyba wszystko jest ok. O, tutaj powinny wejść
po obu stronach śruby. Zobaczcie, tak to teraz wygląda, a ja tutaj przykręcam teraz nóżki i śruby trzymające jednocześnie to wszystko w środku. Przekręciłem jednak cały ten element w drugą stronę, bo mam wrażenie, że tutaj łatwiej mi jest trafić w te otwory montażowe. Czyli tak, tu sobie troszeczkę odsuwam tą blachę. Śruba, podkładka, nóżka. Wkładam śrubę. I dokręcam. No tak, teraz to już troszkę łatwiej idzie. No, nóżki mam już ponownie zamontowane, wygląda to całkiem fajnie. No cóż, myślę, że już bardziej tego grzejnika nie uda mi się wyczyścić, ale on wygląda już całkiem ładnie do prezentacji na wystawie. Myślę, że w każdym razie się nadaje. No to zróbmy jeszcze na koniec jego test. Podłączam przewód do listwy zasilającej. Włączam zasilanie, zapaliło się światełko. Ja zaraz przygaszę tutaj trochę światło w warsztacie, żeby sobie to dokładniej zobaczyć, jak taki grzejnik wygląda w takim ciemnym pomieszczeniu, a on bardzo przyjemnie już tutaj grzeje, wylatuje z niego przyjemne, cieplutkie powietrze. Przypominam, to jest grzejnik o mocy 1000 watów. On się jeszcze nie nagrzał, ale za jakiś czas myślę, że nie będzie można tutaj obudowy tego grzejnika dotknąć. Bardzo fajne urządzenie. Pozwólcie, że ja, tak jak powiedziałem, zgaszę tutaj światło. O, zgasiłem także górne światło w warsztacie. Super to wygląda. Przyznaję, że dużo ładniej nawet niż w tym drugim grzejniku, który przygotowałem na wystawę, w którym jest wkręcona taka LEDowa żaróweczka świecąca takim chłodnym światłem. Ten ma bardzo przyjemny żółty kolor, to światło, to oświetlenie cieplutkie. Troszkę jakby w tym grzejniku palił się ogień. I bardzo przyjemnie tutaj dmucha ciepłe powietrze. Wyłączę go na chwilę, zapalę światło ponownie. A ja postawiłem tutaj na stole także ten już wcześniej wspomniany grzejnik Thermica, który jest w tej chwili zrobiony tak, że tylko jest włączone w nim, czy podłączona w nim jest tylko lampka, on tylko świeci. Jest takim właśnie eksponatem w celach wystawienniczych, natomiast ten jest w pełni sprawnym urządzeniem. Oczywiście w tym grzejniku też w każdej chwili można podłączyć ponownie przewody prowadzące do spirali grzejnej i on również będzie grzał, ale bardzo ładnie się nadaje też na wystawę. No, ten grzejnik ponownie zaczął pięknie teraz grzać. Fajna para dwóch grzejników z cieszyńskiej fabryki sprzętu elektrogrzejnego Thermica. Grzejniki typu R6, obydwa z oświetleniem. No a ja na koniec tego dzisiejszego odcinka żegnam się z Wami w towarzystwie wszystkich tych grzejników typu R6. Ten, który oglądaliśmy dzisiaj, ten, któremu poświęcony jest już jeden odcinek, ten, któremu dopiero będzie poświęcony jeden odcinek. On wymaga solidnego wyczyszczenia. Tak naprawdę, żeby ten grzejniczek się nie obraził, to pokażę Wam to szybko. Mam jeszcze jeden w identycznym kolorze, też grzejnik typu R6. Nawet w nim znajduje się również na dole oprawka na żarówkę, natomiast nie mam tutaj do niego tej kratownicy, to trzeba będzie odtworzyć. Postaram się to w miarę wiernie zrobić z jakichś dostępnych dzisiaj elementów i tym grzejnikiem oczywiście także się w jednym z kolejnych odcinków zajmiemy. Może ja go też już tutaj z tyłu dla towarzystwa postawię. No i z tymi wszystkimi grzejnikami mówię Wam cześć, do zobaczenia. Widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach i odcinkach poświęconych starym grzejnikom i termowentylatorom i odcinkach poświęconych zupełnie innym urządzeniom. A myślę, że jeden z tych grzejników będzie można zobaczyć na wystawie
w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie od początku grudnia 25 roku do mniej więcej połowy stycznia 26 roku. Cześć, do zobaczenia.